co zostawili po sobie hitlerowcy w Krakowie. Dlaczego jeden z tramwajów musiał aż 2 razy przejechać przez getto żydowskie? Odpowiedź na te i jeszcze więcej pytań w dzisiejszym wideo. Cześć, witajcie. Dzisiaj znajdujemy się niemal w samym centrum ścisłym Krakowa, dokładniej pod Teatrem Bagatela. Pode mną znajdują się pozostałości szyn tramwajowych, które prowadziły właśnie do skrzyżowania, które istnieje, sieci tramwajowej, tuż za mną. W stronę ulicy Dunajewskiego oczywiście tory nie szły, ale już pozostałe miejsca, owszem tak, w stronę Podwala i w stronę ulicy Karmelickiej. A właśnie w tym miejscu, gdzie się znajduje, mniej więcej właśnie został zbudowany jeszcze przed wojną budynek, w którym znajdowało się kino Skala. Mamy tutaj świetną fotografię archiwalną, na której właśnie widać dokładnie wejście wojsk okupanta w 1939 roku i z tyłu mamy widoczny neon kina Skala. Kino Skala było właśnie w czasie lat okupacyjnych miejscem tak zwanym tylko dla Niemców, Nur für Deutsches, i z tym wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ tutaj materiał archiwalny z 1942 roku podesłał mi jeden z widzów, Maciej, serdecznie dziękuję, i właśnie na nim widać, że napis Skala został przeniesiony na górę budynku w miejsce napisu Philips. No i ten budynek właśnie służył tylko dla Niemców i 22 grudnia 1942 roku planowane było przez żydowską organizację bojową organizacja szeregu właśnie zamachów, między innymi na kino Skala, gdzie znajdowali się Niemcy, ale co ciekawe, to była jedna z największych top, ponieważ po seansie widzowie wyszli wcześniej. No i niestety ten zamach był nieudany, po prostu nieudany. Czego się na tym skupiam? Ponieważ za mną znajduje się ulica Karmelicka, która prowadzi w stronę Bronowic. Już w tamtym czasie to miejsce istniało i prowadziło do bardzo ciekawej lokalizacji, o której zresztą za chwilę Wam opowiem. Ja nazywam się Janek, to jest kanał Janek Gada, ciekawostki, historie, podróże. A dzisiaj przejdziemy się śladem tramwajów w okupowanym Krakowie w latach 1939-45, a skupimy się dokładnie na 2 wątkach. A więc co? Zaczynamy! Pomału dochodzimy do ulicy Batorego, do kolejnego przystanku tramwajowego. I tutaj właśnie w tym miejscu chciałbym Wam powiedzieć, że znajdujemy się w miejscu, gdzie znajdował się najprawdopodobniej fotograf robiący zdjęcie jadącego tramwaju numer linii 2, kursująca do cmentarza Rakowice, istniejącej do dzisiaj pętli, a w tle właśnie, dokładnie teraz mamy widok na miejsce, gdzie znajdował się napis na pierwszym piętrze odnośnie subskrypcji. Napis głosi: tu można subskrybować pożyczkę obrony przeciwlotniczej. Była to wewnętrzna pożyczka państwowa o charakterze obligacji celowych, przeznaczona na cele rozbudowy lotnictwa wojskowego i artylerii przeciwlotniczej. Obligacje były oprocentowane w wysokości 5% w stosunku rocznym na okres 15 lat. W jej wyniku zebrano ponad 400 ówczesnych milionów złotych. Tak więc widać, że już wtedy poważnie rozważano wybuch kolejnej wojny na terenie Polski. Była to płatna subskrypcja. U mnie na kanale jest bezpłatna, więc subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek, no i piszcie komentarze i lajkujcie. Tymczasem koniec tego pasma autopromocji. My zmierzamy już w stronę Alei, w stronę Parku Krakowskiego, gdzie zaprezentuję Wam ciąg dalszy tej historii. Znajdujemy się tuż przy Parku Krakowskim. To właśnie w tym mniej więcej rejonie kończyła się linia tramwajowa i była tutaj pętla końcowa jeszcze w latach 30. No i wtedy postanowiono, że park zostanie przekształcony, między innymi zostanie zlikwidowana większa część rekreacyjnych obiektów, takich jak na przykład basen, i tak samo postanowiono, że zostanie zlikwidowana w tym miejscu pętla tramwajowa. Tutaj będę troszkę mieszał tematy przedwojenne z wojennymi,
ale właśnie w okresie wojennym tutaj Niemcy zbudowali schron, który możecie obejrzeć na kanale Kraksplorator, gdzie razem z Tomkiem ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Ravelin zwiedzaliśmy go. Śmiało możecie klikać w link, który znajduje się powyżej. Z ciekawostek ten schron nie spełniłby swojej roli, ponieważ ściany stropu były zbyt małe, żeby nawet ochronić przed zwyczajnym bombardowaniem. A my tymczasem znajdujemy się właśnie tuż przy Placu Inwalidów. Plac Inwalidów to też ciekawostka, no bo nazwa, powiedzmy, w dzisiejszych czasach jest dość kontrowersyjna albo archaiczna, jak kto woli. I tutaj właśnie tuż obok tramwaj jeszcze w roku 1939 skręcał w ulicę Pomorską i szedł zupełnie innym traktem. Zresztą zaraz to zobaczymy, może uda nam się znaleźć fragmenty tego. To właśnie tędy kiedyś przez ulicę Pomorską prowadziła sieć tramwajowa w kierunku placu Aksentowicza. Do tej pory właśnie została w tym miejscu taka właśnie stara kostka brukowa. Być może jej fragmenty właśnie stanowią o tym, że szła linia tramwajowa tędy, ponieważ mamy wyraźny ślad pomiędzy kostkami, tak jakby było to miejsce właśnie, gdzie mogła znajdować się jedna z szyn tramwajowych. Dochodzimy do kolejnego miejsca, do placu Aksentowicza, gdzie znajduje się również skwer więźniów obozu zagłady. I właśnie w tym miejscu na placu Aksentowicza została otwarta w roku 1939 pętla tramwajowa. Pętla tramwajowa, która istniała chyba najkrócej ze wszystkich, które znamy, bo zaledwie kilka miesięcy, kiedy weszły wojska okupacyjne, postanowiły zlikwidować tą pętlę, jak i również trasę po ulicy Kazimierza Wielkiego, bo za mną znajduje się ulica Kazimierza Wielkiego. Oczywiście w tym miejscu, na tym skwerze, raczej nie znajdziemy żadnych pozostałości po tramwaju. Jednak sam kształt tutaj betonowania może sugerować, że zostało to właśnie utworzone na planie dawnej pętli tramwajowej. Tędy właśnie szedł tramwaj w stronę ulicy Podchorążych, gdzie znajdowała się jego pętla końcowa jeszcze przed 1939 rokiem. Później nastąpiły zmiany. Wspomniana pętla tramwajowa przy Podchorążych 1 kończyła się mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się stacja paliw Orlen. Tuż obok znajdowała się szkoła wojskowa, a obecnie budynek ten zajmuje Politechnika Krakowska. Spójrzmy raz jeszcze na okolicę dzisiejszej ulicy Królewskiej, w tamtym czasie ulicy Wybickiego, mniej więcej od przecięcia z Pomorską, aż do tego miejsca, co widzicie. To właśnie w tej okolicy hitlerowcy zaplanowali budowę dzielnicy stricte niemieckiej, tak zwanego osiedla mieszkaniowego dla urzędników szefa dystryktu krakowskiego. W związku z tym lokatorów usunięto z mieszkań, a torowisko, można rzec, wyprostowano i poprowadzono tuż obok nowo powstającej części Krakowa. No i został tym sposobem tramwaj w kierunku Bronowic przedłużony. To też był bardzo, myślę, ważny aspekt. No a my wędrujemy sobie tutaj jeszcze moment po ulicy Królewskiej, ale pomalutku będziemy się przemieszczać na totalnie przeciwległy brzeg Wisły, miasta Krakowa, żeby Wam pokazać już bardziej taką smutną historię. By pokazać Wam inną historię krakowskiej sieci tramwajowej, musimy się przenieść z okolic ulicy Podchorążych i Królewskiej w kierunku Starego Podgórza. Ta część Krakowa została 22 sierpnia 1914 roku włączona do Krakowa, ale hitlerowcy mieli na nią inny plan. Za mną znajduje się most Powstańców Śląskich. Kiedyś w czasie wojny znajdował się w tym miejscu most Krakusa. To właśnie po nim na stronę Podgórza od strony Starego Miasta przejeżdżały tramwaje. Tramwaje linii numer 3 i numer 6. Zmierzały one w stronę obecnego Placu Bohaterów Getta, kiedyś Placu Zgody. I zanim dotarły w to miejsce, na Plac Zgody musiały przejechać przez bramę getta. To było to miejsce, w którym tramwaj musiał się zatrzymać, był kontrolowany. Przejeżdżało się za okazaniem dokumentów.
Tutaj warto zaznaczyć, że już przed 1939 rokiem istniał most Piłsudskiego, który jest w Krakowie czynny do dzisiaj. Jednak służył on tylko jako przeprawa pieszo-drogowa. Świetnie to widać na archiwalnych zdjęciach i filmach z okresu 1941 roku, kiedy nastąpiła deportacja krakowskich Żydów do getta na Podgórze. Wśród zdjęć można znaleźć również takie z placu Wolnica, gdzie wyraźnie widać torowisko skręcające w kierunku ulicy Mostowej. Zresztą porównanie okolic wyremontowanej ulicy Krakowskiej przy samych bulwarach wiślanych z okolicą z okresu II wojny światowej robi niesamowite wrażenie. Wróćmy jednak do komunikacji tramwajowej na terenie getta. I teraz dwie ważne informacje. Tramwaje przejeżdżające właśnie przez obszar krakowskiego getta nie mogły się zatrzymywać, ale w przeciwieństwie do tramwajów na przykład w łódzkim getcie nie miały zamalowanych okien. Jednak był pewien zakaz patrzenia się na zewnątrz, co się dzieje. Oczywiście był on łamany, dlatego Niemcy podjęli decyzję, że wszystkie budynki, które znajdują się tuż przy trakcie tramwajowym, miały zamurowywane wszystkie okna, żeby nie można było spoglądać z okien na przykład w stronę przejeżdżającego tramwaju. Plac Gody, czyli obecny bohaterów getta, to również bardzo ważne miejsce pod kątem przerzutu. Znajduje się tuż przy Wiśle. Tutaj były przerzucane paczki głównie z jedzeniem na stronę getta i między innymi właśnie ludzie, którzy przejeżdżali tramwajem przez ten obszar, wyrzucali je. Więc jest to też również ciekawa historia. My tymczasem ruszamy w kierunku następnych aż 2 bram, gdzie następowało rozwidlenie torowiska i tramwaje skręcały w 2 różne strony, ale o tym za chwileczkę Wam opowiem. Będąc na placu bohaterów getta, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tramwaje nie kierowały się dokładnie tak jak teraz w stronę ulicy Limanowskiego na wprost, tylko skręcały w bok, w ulicę Lwowską, co zresztą Wam teraz pokażę. Skręcały tramwaje w tamten właśnie kierunek. Zmierzamy ulicą Lwowską od mniej więcej kierunku bramy numer 4 w kierunku bramy numer 3, gdzie tramwaje wjeżdżały i wyjeżdżały z terenu getta. Mniej więcej przede mną widzimy właśnie skrzyżowanie obecnie tylko samochodowe i piesze, w którym znajdowała się brama numer 3. Tędy właśnie zmierzały tramwaje linii numer 3 i numer 6. Następnie dojeżdżały do tego właśnie miejsca i tutaj następował rozjazd. Tramwaj linii numer 6 kierował się w kierunku ulicy obecnej Wielickiej, jechał dokładnie na wprost, zaś linia numer 3 mogła dokładnie z tego samego rozjazdu skręcić właśnie na kierunek zajezdni tramwajowej, wtedy nazywanej remizą tramwajową. Wyjeżdżając z bramy numer 3 wjeżdżał w bramę numer 2. Następnie kierował się przez jeszcze raz teren getta, dojeżdżając do bramy numer 1, do której za chwileczkę dojdziemy. Co ciekawe, w tym miejscu również nie istniała możliwość, żeby pojechać ulicą Limanowskiego prosto w kierunku ulicy Wielickiej. Trzeba było skręcić, przynajmniej tak wynika z dawnych map niemieckich Krakowa. I jeszcze raz zwróćmy na to uwagę, że tak naprawdę tramwaj jednej linii musiał przejechać aż przez 4 bramy. Przemieszczamy się w kierunku bramy numer 1 getta. Znajdujemy się obecnie przy ulicy Limanowskiego, dawnej Tarnowskiej, a po niemiecku Tarnowerstrasse. Zwróćmy tu uwagę, że nie istnieje obecna ulica na zjeździe, ani też teraźniejszy układ torowiska. Gdyby było inaczej, w okresie wojennym, to tramwaj ówczesnej linii numer 3 nie musiałby wjeżdżać i wyjeżdżać 2 razy na obszar getta. A za mną znajduje się miejsce, gdzie jest chyba najsłynniejsza brama do getta, brama numer 1. To miejsce możecie kojarzyć z naprawdę wielu archiwalnych fotografii. Na internecie znalazłem przynajmniej 3 albo 4 zdjęcia z tamtego okresu. Na Podgórze prowadziły 2 linie tramwajowe.
ale torowisko było jedno, właśnie w ciągu od ulicy Starowiśnej, następnie przez Plac Zgody, o którym wspominałem. Tutaj po 1945 roku nastąpił pewien problem związany z tym, że kiedy Niemcy wycofywali się, to oczywiście zniszczyli wszystkie przeprawy mostowe na stronę Podgórza od strony Starego Miasta. No i przez to niestety większa część tramwajów została po stronie Podgórza. Dlaczego tak było? Ponieważ właśnie ta linia tramwajowa, to torowisko, które tutaj widzimy tuż obok, prowadziło w kierunku zajezdni Podgórze. Zajezdnia do dzisiaj istnieje. Tabor został w części na Podgórzu, w części Starego Miasta, Krakowa. Stanowił to niemały problem, dlatego sprawą numer jeden, która była wtedy do załatwienia tuż po II wojnie światowej, to była odbudowa mostu. Za mną właśnie zmierza tramwaj w kierunku ulicy Krakowskiej ze Starego Podgórza, ze naprawdę ścisłego centrum Starego Podgórza, a ja znajduję się na moście Piłsudskiego. Most Piłsudskiego w czasie II wojny światowej oczywiście ucierpiał, ale dość nieznacznie. Właśnie idę w miejscu, gdzie było zawalone przęsło i trzeba było odbudować ten most właśnie, żeby on dalej służył. To się udało i poprowadzono również torowisko przez niego, przeciwnie jak to było w latach przedwojennych i w okresie wojny. No i właśnie dokładnie w tym miejscu poprowadzono tramwaj, żeby nie było tego takiego wąskiego gardła, które było na moście Krakusa. Myślę, że to jest też ciekawa historia, ale jest ona do opowiedzenia już w jednym z kolejnych odcinków. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Oczywiście zachęcam Was do pisania merytorycznych, konkretnych komentarzy, a także do subskrypcji kanału, do klikania w dzwoneczek, oczywiście dodawania lajków, no i wpadajcie na stronę odkrywamerazem.pl. Tymczasem do następnego, trzymajcie się, cześć!